Cześć i czołem wszystkim, wujek z tej strony. Pamiętacie? Dzień 26 rozpoczęliśmy w taki sposób, holując Harley'a. No ale co się stało? Na razie dokładnie nie wiemy, po prostu nie chciał odpalić, a ja słuchałem jak on kręci rozrusznikiem i mówię, coś za dziarsko, za szybko on kręci. Sprawdziliśmy na szybko paluchem kompresję na przednim i tylnym cylindrze, no i kompresji nie ma ani gramika. Także awaria bardzo poważna. Myśleliśmy wstępnie, że trzeba pakować Łukasza na jakiegoś vana. Może go kupić, może wynająć, może szukać gdzieś w internecie. Tak czy inaczej trzeba jechać do Istambułu, bo ubezpieczenie Łukasza scholuje go do domu, ale tylko od Istambułu. Tak czy inaczej, ja zasugerowałem, słuchajcie, rozbierzmy to, zobaczmy chociaż co tam się dzieje. Bo może akurat coś się uda naprawić, cholera wie. A w międzyczasie, gdy tak staliśmy przy motocyklu i dumaliśmy, ni stąd, ni zowąd nagle podszedł do nas pewien Turek i zaproponował, że ma niedaleko warsztat. I scholowaliśmy motocykl Łukasza prosto do warsztatu. Ja w międzyczasie w głowie obmyśliłem sobie plan działania, co dalej robić. I pomyślałem tak, Łukasz zakładał przed wyjazdem 2 nowe tłoki z cylindrami na większą pojemność, większą kompresję. Nie sądzę, żeby 2 nowe tłoki poddały się w tym samym momencie i oba nie miały kompresji, zatem musi być coś innego. Mi kiedyś w moim Harley'u pękła dźwigienka zaworowa, akcesoryjna Jimsa, żeby nie było, że za wszystko winimy od razu Harley'a. No ale nic, najprościej zrzucić zbiornik i zajrzeć pod pokrywki zaworowe, czy klawiatura pracuje i co tam się dzieje. Zatem co, no do roboty. A tymczasem pod klawiaturą zaworową czekała na nas niespodzianka, a mianowicie żadne dźwigienki się nie ruszają, nic się nie rusza, popychacze, wszystko stoi. Zatem zajrzeliśmy tu, pod pokrywę rozrządu. No i tu wyszło, co wyszło. No właśnie, i tutaj odkryliśmy, pierwsze co, to zerwany klin na wale korbowym, przez co koła rozrządu nie były napędzane. Zerwane kliniki nieraz przerabiałem w Junaku, mówię, coś się tu dorobi, zaraz to naprawimy. Ale zaraz potem padło pytanie, hola, przecież ten klin sam by się z siebie nie ściął, coś musiało być przyczyną. No i właśnie. Historia jest taka, że się zatarły tulejki mosiężne od rozrządu w Harley'u, przez co zerwało klin na wale korbowym, przez co silnik stanął i tyle w temacie. Ale na szczęście kumpel naszego gospodarza dysponował tokarką. Niestety nie dysponujemy materiałem na nowe tulejki, więc roztaczamy stare. Na szczęście są rozwiertaki i papier ścierny. A tak w ogóle, to pamiętacie, że mówiłem, że właściciel naprawia BMW? A więc to jest jego BMW, a to jest BMW kolesia od tokarki, jego kumpla. Tak jest! Jeżdżą starymi BM-kami. Tymczasem parę godzin roboty już zeszło, więc poszliśmy coś zjeść. A przy okazji filmik pamiątkowy z naszym gospodarzem, Talipem. Pozdrawiamy cię serdecznie, jeśli to oglądasz. Mega sympatyczny i pomocny facet. Bardzo ci dziękujemy. A teraz wracamy do żarcia. I zobaczcie, tutaj znowu kebab. Co kebab to inny. No ale nic to, wracamy do roboty. Powiem tylko, było mega smaczne i to nie było żarcie dla turystów. A teraz diagnoza. Nie wiemy dlaczego się zatarł na tych tulejkach, no bo przejechał 10 000 i nagle się zatarł. Dziwne, no ale tak się stało. Przeszlifowaliśmy te tulejki trochę na sztukę, teraz mają za dużo luzu, więc powinno być ok. Nic się nie zatarło do tego stopnia, żeby była katastrofa. Więc mamy nadzieję, że ten motor pojedzie. Nie wiemy, czy tłoki z zaworami się nie spotkały, ale tak poza tym powinno być gites. No i jest składanie tego wszystkiego. W tym momencie napotkaliśmy na pewne problemiki. A mianowicie koła rozrządu w motocyklu Łukasza nie pochodziły od jego motocykla, tylko od czegoś innego i w sumie miały zupełnie inne znaki niż mówiła instrukcja oryginalna i te znaki na kołach rozrządu były tak dziwnie pooznaczane, że nie wiadomo było jak to cholera złożyć. A przed rozbieraniem nikt z nas nie pomyślał, żeby to sfotografować. No bo po co? Przecież koła rozrządu mają oczywiste znaki. Ustawimy na znaki i z głowy, nie? No ale w końcu po przestudiowaniu iluś tam fotek w necie ogarnęliśmy temat i mamy nadzieję, że będzie dobrze. Razem, wspólnie rozgryzamy, jak to w Harley'u było zrobione, co tutaj zrobić, żeby było git. Był też gościu z tokarką, także wszystko mamy, tak jak widzieliście na ulicy, wszystkie możliwe warsztaty. W dobrym miejscu się zepsuł, ale pytanie, czy się uda to zreanimować, to jest osobny temat.
Ja dodam tylko tyle, że zwiększone luzy na tych tulejkach będą powodowały klekotanie jeszcze większe tego silnika, ale powinno to działać. Zatem co? Myślicie, że działa? Zapali ten motocykl, czy nie zapali? No działa! Pełen sukces! No i operacja się udała. Harley chodzi, działa. Dzięki temu facetowi, między innymi, pomógł nam strasznie tutaj na trasie. Przede wszystkim ugościł nas w warsztacie, umożliwił skorzystanie z narzędzi, ale sam przede wszystkim też robił. Także naprawdę fajnie, sympatycznie, mega. No i Harley działa. Mamy nadzieję, że długo, chociaż te tulejki takie naprawiane papierem ściernym, takie trochę niepewne, ale zobaczymy. Jest lepiej niż było na oko na razie, więc zobaczymy, co będzie grane. Dlaczego to się stało, dlaczego to się przytarło, nie wiemy. Temperatura, pałowanie motocykla po górach, nie wiemy. Zobaczymy, dowiemy się. Na pewno się dowiemy. Albo wróci do domu, albo będziemy to jeszcze raz rozbierać. To nara. Hey, viene este alias? Yep. Także powiem to jeszcze raz. Talib, jeśli to oglądasz, dziękujemy Ci bardzo serdecznie, z całego serca. Jesteś wspaniałym człowiekiem. A wam powiem tak, on nawet nie chciał pieniędzy. Oczywiście zapłaciliśmy mu godziwie, natomiast on nas o to wcale nie prosił. No ale nic to. Jak widzicie, zrobiło się mega późno, a my wciąż w okolicach naszego wulkanu. Harley jak na razie jedzie, ok? Wszystko dobrze, w związku z czym uciekamy z tego miejsca. Stwierdziłem, że odjedziemy chociaż kawałek, bo odrobinę na południe są jakieś fajne góry, wjedziemy chociaż w te góry, a potem się zobaczy. Natomiast wracając jeszcze do sytuacji z Harley'em, no cóż, nie wiemy dlaczego tak się stało, powiem wam tylko tyle. Te tulejki razem z Łukaszem przejeździły już dobre 50 000 kilometrów i nigdy nic się nie działo. Jeśli tego typu mosiężne tulejki się zacierają, to z reguły jest to brak oleju. Łukasz twierdzi, że jeszcze tego dnia olej sprawdzał rano, więc raczej to nie było to. Aczkolwiek po całej operacji dolewkę oczywiście musieliśmy robić. Pozostaje jednak pytanie, czy czasami pompa oleju nie straciła wydajności z wiekiem. Niby ciśnienie jest, niby wszystko w porządku. Trudno powiedzieć, co jest grane. I teraz, jeśli był to problem pompy, to zatrze nam się ponownie. I to całkiem szybko. Jest jeszcze jedna teoria, że od temperatury, od tego przerywania poluzowały się te tulejki i obróciły się po prostu w karterze. I to spowodowało zatarcie. Być może. Ta teoria ma całkiem sporo sensu, ale jeśli stało się z tego powodu, to prawdopodobnie również problem powróci, bo motocykl dalej przerywa. No bo przy okazji, w którymś momencie, kiedy Łukasz nie miał wiele do roboty, to sprawdził cewkę wysokiego napięcia. No i była grubo poza specyfikacją fabryczną. Zatem mamy winowajcę, przynajmniej części problemów. Tak jest, to przerywanie, to cewka wysokiego napięcia. Prawdopodobnie. Tutaj niestety w tym miejscu cewki zapłonowej nigdzie nie dostaniemy, w związku z czym jedziemy dalej. Być może dostaniemy ją w Antalii albo w Izmirze, ale to będzie za kilkaset kilometrów. Tymczasem przerwa na tankowanie, a tam spotkaliśmy takie oto coś. Oglądasz Kubę. No i oczywiście pomyśleliśmy, że Łukasz powinien się zamienić. Stuningowany motocykl marki Kuba. Cóż za wspaniała konstrukcja z nielegalnym wydechem. Ale wiecie co? Ten motocykl chodził naprawdę równiutko i nic nie klepało, nic nie stukało. No dobra, prześwit miał trochę za niski. A poza tym, żarty żartami, Sportster chyba jednak wciąż fajnie jedzie. Tymczasem jednak nie nabijajmy się z kolegów, już wystarczy. Dzisiaj Łukasz prawie zaliczył przymusowy powrót do domu na lawecie. Jakimś cudem udało nam się to wszystko załatać. Klinik wystrugaliśmy z marchewki, tulejki naprawione, a motocykl jak widać jedzie. Zatem jak to mówią, mieliśmy szczęścia więcej niż rozumu i jedziemy dalej. I teraz wracamy do normalnego filmu, bo jesteśmy w górach, do hotelu mamy 50 km i zamierzamy się dobrze bawić. A, jeszcze tylko taka sprawa, jeśli ktoś chce nam powiedzieć, że jesteśmy idiotami, bo mogliśmy tą cewkę wysokiego napięcia sprawdzić już wcześniej i kupić w Harley'u w Sofii, gdzie byliśmy.
Pomyśleliśmy o tym i nie mieli tam cewek do Sportstera. Tyle w temacie. A teraz już dalej rura w kierunku zachodzącego słońca. No dobra, może nie w jego kierunku, ale słońce definitywnie zachodzi. No i powiem wam tak, wydaje się, że jesteśmy na fantastycznej drodze. Pięknej wręcz. Tylko cholera, zaczyna być coraz mniej widać. A teraz to już w ogóle nic nie widać. Na kamerce widać więcej niż było w rzeczywistości, tak między nami. Natomiast jest to ślepa droga, więc jutro będziemy nią wracać. Więc zobaczymy, jak wyglądało naprawdę. A teraz dojechaliśmy do miejscowości, gdzie mamy hotel, no i musimy znaleźć, który to. A tymczasem na nasze powitanie zaczęły zbierać się chmary lokalnej dzieciarni. I serio, w którymś momencie tak nas obsiadły, że zaczęliśmy zastanawiać się, czy jesteśmy w Afryce, czy jednak wciąż w Turcji. No nic, takie są uroki tych biedniejszych krajów, aczkolwiek z drugiej strony to muszę powiedzieć, że przynajmniej wyrosną im pokolenia ludzi lubiących motocykle. Nie to, co teraz w Europie. A my już hotel znaleźliśmy, a teraz poszliśmy na kolację. A kolacja była w takiej całkiem ciekawej knajpie nad rzeką. Nieźle, ale najlepsze było to, że mieli tutaj piwo. I to było fantastyczne. Oto wieczorna kolacja po dniu zakończonym największym sukcesem do tej pory. Remontem kapitalnym. Bardzo udany remont. Tak. No i zobaczcie, tu jest hotel. I tu sobie jesteśmy. I tu u góry jest taki mostek. I niby nie wiecie, o co chodzi. A tam? Kozioł Koza. To coś. O, to koza. Bez kitu. I możesz sobie iść do pokoju. O, idzie. O, idzie. Widać rogi. Patrzcie na to. Jestem na balkonie. Tu jest pokój. Tu jest balkon. Patrzcie tam. No. Tu jest jakiś motor oparty o skałę. Tam jest motor Łukasza. Tu nasze. A tu jest koza. O, tu. I tak oto w towarzystwie kozy zakończyliśmy ten wspaniały wieczór. A dzień ostatecznie chyba należy zaliczyć do udanych. Teraz wam pokażę pokój, jak pokój, ale pamiętacie, wczoraj pokazywałem wam za widoki, no to tak naprawdę wygląda tak. I tuż pod hotelem jest tam potok, ale też skały takie, że hej, ale to wszystko nic, bo najważniejsze, że skała, prawda, domek, skały, samochody i ten mostek. I na tym, ten mostek idzie tu, do chaty i tu była koza. Więc tak, mają rozmach. No ale nie analizujmy, dlaczego koza wchodziła komuś do pokoju i co tam się działo. Obejrzyjcie, jak wygląda tutaj ta knajpa, w której wczoraj jedliśmy kolację, a dzisiaj poszliśmy na śniadanie. I to było zwykłe śniadanie, a nie ryby.
Ale rybę też można było sobie wybrać. Prosto z nie tego potoku. Aczkolwiek woda, która zasilała tą lodówkę i tamto akwarium z rybkami, pochodzi z potoku, takim sprytnym systemem zasilania. Jest i nasza koza wczorajsza. Ale wiecie co, może zostawmy już temat tej kozy. Tu jedliśmy. Ale to ciul. Patrzcie na to. Tam siedzi taki stoliczek, zobacz, nad kamieniem w dolce. O, tam no. Niezła miejscówka, polecam serdecznie tu przyjechać, serio mówię, a my tymczasem spadamy. Ale nie jedziemy za daleko. Tak szczerze mówiąc, między nami jedziemy może ze 3 km max. Morning on the rim, cold air fills my lungs. Gold on every peak. A tu niestety ta przyjemność zobaczenia tego miejsca jest płatna. Kiedyś bilet. 3 motorcycles. 3. There will be 2 more. Motocyklet? 3. Okay. 3. A słyszeliście, jak uprościłem mój angielski? Three! Man, 3 motorcycles! Cóż, to wcale nie pomogło, ale sprawę załatwiliśmy. To jest w ogóle całkiem śmieszne, bo jak tutaj się próbuje rozmawiać po angielsku, to trzeba mówić takim mega uproszczonym angielskim. Ale mniejsza z tym, nie przyjechaliśmy tu dla lekcji językowych. Przyjechaliśmy tu dla tych wodospadów. Ten jest całkiem niezły, ale wiedziałem, że nie jedyny. I nie, te kolejne to też nie wszystkie. Ale myślę, że warto się tu na chwilę zatrzymać. Meadows breathing green. Wind and fall. W najwyższym punkcie wodospad ma 75 metrów wysokości, czyli tyle co nasza Wielka Siklawa w Tatrach, ale spad wody jest wyższy. A, no i mowa o najwyższym wodospadzie, a żaden z tych na razie nie był tym najwyższym. To wygląda. Wysyłka. Tego spady. Paweł. Góra. Dużo. A tam ludzie. Jednakowoż niewątpliwie ten widok jest piękny. Place your sleep, every shade, oceans deep. How could I ever live when every step teaches me? Spektakularne miejsce, ale kwestia jest tego typu, że główny wodospad jest jeszcze przed nami. O tam. A historia mówienia do siebie bracie też jest ciekawa, bo pewien Turek tutaj nam powiedział: my tu serwujemy herbatę, bracie. Tak po translacji. No widzicie, że to wszystko. Nie, popatrzcie na grube. Droga, daj pan. I wodospad. No miejsce niewąskie. Zobaczcie, stary młyn, wielki wodospad, a nad tym wszystkim olbrzymia góra. Tymczasem moi koledzy wybrali się na kawę z widokiem, a ja poszedłem zająć się obowiązkami youtuberskimi. I left the siren sleeping in the street. 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 I left the siren sle
left the weight of stone beneath my feet. The sky feels wider than it used to be. Teraz wam pokażę, jak to jest, jak się jeździ z youtuberem. Ja sobie tu filmuję, chodzę, skałki, a tymczasem Łukasz z Pawłem piją kawę. O, Paweł postanowił przyjść. Ten jest tak na pół youtuberem. On jeszcze się waha. On by jeszcze coś sfilmował. W nagrodę za to zrobiłem mu zdjęcie, a właściwie to nawet 3, bo nie mogłem się zdecydować, które lepsze. Open ground and honest air, concrete fields no more. I'm there. Tu w tą stronę nie było nic ciekawego, na górę nie chciało mi się wchodzić, bo było tam już strasznie mokro, w związku z czym jedziemy dalej. Ale teraz ciekaw jestem, jak wygląda nasz wąwóz za dnia. Znaczy mam na myśli ten, co oglądaliśmy go wczoraj w nocy. Ale na razie nacieszmy jeszcze oczy tymi widokami tutaj. Doesn't ask where I belong. It just lets me move and carry Widziałeś to? on. No concrete fields beneath my skin. No city noise closing in. Every step feels light and sure. Concrete feels no more. No more. My friend, I found what I was missing in quiet miles and slow decisions. A place where roots can touch the rain, where nothing's owned and nothing's changed. Let the towers keep. Mostek, wodospa, a myśmy ten jechali wczoraj. Let the Dawaj, zdjęcie do mostu, to jest taki mostek, przemocna ci drogi. no concrete fields in front of me. Podróż na most rozpoczynam od tego jakże wspaniałego miejsca. Teraz wchodzę. Honesty. Idę, ale się fajnie wuję. Robisz mi zdjęcie albo filmuj, jak wchodzę. Finally sure. Concrete fields no more. Filmujesz? Jakieś salto, skok do wody. Kask masz, jesteś bezpieczny. Masz kaski i ochraniacze. Haha, taki kolega śmieszny, ale sam to nie wszedł, nawet w kasku i ochraniaczach. No nic, pięknie tu, zaiste, ale pora jechać. Banana krówki robią mu. Siema. Patryku. No i dobra, pożegnałem się z koleżankami i kolegami, teraz pora wyruszać w podróż przez ten kanion, o którym wspomniałem. Tak jest, bo on dopiero tu się właściwie na dobre zaczął. No i co powiecie? Moim zdaniem gruba miejscówka, ej? Wczoraj w nocy widzieliśmy jedynie, że są jakieś strome skalne ściany i to tyle. Ale teraz widać, jakie to jest piękne. No cholera jest.
niestety już końcówka samego wąwozu, ale przed nami jeszcze fajne górki w kształcie... nieważne. Teraz ja wyrwałem już nieco do przodu, bo miałem tu pewien sekretny plan. Mówię, pojadę trochę szybciej po tych zakrętach i tam były takie długie, proste i zobaczymy, może znajdę jakieś fajne miejsce, żeby chłopaków jakoś sfilmować. No ale nie wszędzie się dało jechać szybciej, bo trzeba było jeszcze sfilmować takie rzeczy. A w tym czasie chłopaki powolutku wspinali się pod górkę. A ja znalazłem to miejsce. For you that freshly chopped off land. No i przygotowałem tu zasadzkę, ale najpierw wyjąłem moją super zoomującą kamerkę, której użyłem do tego, żeby patrzeć, gdzie są chłopaki. A jak już wydostali się na właściwy, prosty odcinek filmowy, to byłem już gotowy do złapania właściwej kamery i do właściwej akcji. Dobra, przez chwilę chciałem sfilmować tą kamerką, ale pomyślałem, nie, na szeroko będzie znacząco lepiej. To będzie ujęcie życia. Patrzcie na to. Właściwa muzyka daje nastrój i jest grubo. Ależ kurde, to będzie petarda. Wyjebany. Wszystko zepsuł. Na kierowców samochodów zawsze można liczyć. A my, jak widzicie, wydostaliśmy się już z naszego ślepego odcinka i wracamy na trasę wyznaczoną przed awarią Harley'a. Czyli gonimy do Kapadocji. Ale przedtem będzie płasko, nudno, zatem oszczędzę wam tego cierpienia i spotkamy się już w samej Kapadocji. W kolejnym odcinku oczywiście. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć!